W okresie międzywojennym koncepcja bombardowań strategicznych zyskała sporo zwolenników, którzy wierzyli, że będzie to sposób na szybkie zwycięstwo w każdej przyszłej wojnie. Niemcy uważali, że mogą to osiągnąć dzięki He-177. Ten sposób myślenia brytyjski polityk Stanley Baldwin podsumował w przemówieniu do parlamentu w 1932 roku trafnie zatytułowanym „Strach o przyszłość”, w którym użył zwrotu, który stał się mantrą dla tych, którzy wierzyli w to nowe podejście do wojny: bombowiec zawsze przejdzie. Systematyczne bombardowanie miast wroga, przemysłu i infrastruktury, jak wtedy myślano, szybko zmusiłoby każdy naród do poddania się. W rezultacie wiele krajów rozpoczęło pracę nad rozwojem ciężkich bombowców dalekiego zasięgu, zaprojektowanych specjalnie do bombardowań strategicznych. Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, United States Air Force miało już w służbie Boeing B-17 Flying Fortress. Royal Air Force rozpoczął testy lotnicze samolotu Short Sterling, a sowieckie siły powietrzne zostały wyposażone w bombowiec Tupolew TB-3. Niemiecka Luftwaffe rozpoczęła wojnę bez żadnego operacyjnego czterosilnikowego ciężkiego bombowca. Oto historia niemieckich prób zbudowania strategicznego bombowca, niezwykle innowacyjnego, skomplikowanego, zawodnego i nieco dziwacznego, He-177 Greif. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, Niemcy zostały pozbawione możliwości posiadania sił powietrznych po zakończeniu I wojny światowej. Jednak w ciągu kilku miesięcy od przejęcia władzy przez nazistów w 1933 roku rozpoczęto pracę nad tajnym utworzeniem niemieckich sił powietrznych Luftwaffe. Szefem programu był człowiek, który namiętnie wierzył w doktrynę bombardowań strategicznych, Walter Wever. Człowiek ten został mianowany szefem niemieckiego Ministerstwa Lotnictwa we wrześniu 1933 roku i został szefem sztabu Luftwaffe, gdy jej istnienie zostało formalnie ogłoszone w lutym 1935 roku. Chociaż nie miał żadnego przeszkolenia lotniczego i nigdy nie służył jako pilot, Wever przyjął ideę bombardowań strategicznych i nie miał wątpliwości, który kraj będzie stanowił największe zagrożenie dla Niemiec w każdej przyszłej wojnie, a według niego miał to być Związek Sowiecki. Wever naciskał na opracowanie bombowca zdolnego do przenoszenia ładunku o masie ponad 1360 kg i zasięgu ponad 1930 km. Jego myślenie było proste: jeśli Niemcy miały być w stanie przeprowadzić bombardowanie strategiczne w celu zakłócenia rosyjskiej produkcji uzbrojenia, potrzebowały samolotu zdolnego do atakowania celów głęboko w Rosji, za górami uralskimi. W ten sposób powstał pomysł tego, co stało się znane jako Ural Bomber. Pod presją Wewera, firma Dornier wyprodukowała Dorniera 19, który odbył pierwszy lot w październiku 1936 roku, a Junkers wyprodukował Junkersa 89, oblatanego w grudniu tego samego roku. Oba były czterosilnikowymi ciężkimi bombowcami, ale szczerze mówiąc, żaden z tych samolotów nie był szczególnie imponujący. W momencie, gdy te prototypy wzbiły się w powietrze, Walter Wever już nie żył, zginął, gdy samolot, którym leciał, rozbił się po starcie w Dreźnie 3 czerwca 1936 roku. Ani jego następca, Albert Kesselring, ani minister lotnictwa Hermann Göring nie podzielali przekonania Wewera o potrzebie bombowca dalekiego zasięgu, a oba projekty ciężkich bombowców zostały anulowane na rzecz rozwoju średnich i nurkujących bombowców, idealnych do bliskiego wsparcia, ale nie nadających się do strategicznego bombardowania.
Jednak koncepcja Ural Bombera nie została całkowicie porzucona i z biegiem okoliczności, dokładnie w dniu jego śmierci, niemieckie Ministerstwo Lotnictwa wydało nową specyfikację pod nazwiskiem Wewera, wzywając do składania propozycji nowego bombowca strategicznego. Bombowiec musiał mieć zasięg 5000 km i prędkość 550 km na godzinę, co było osiągami wyprzedzającymi osiągi każdego innego bombowca z tamtego okresu. Heinkel pracował już nad szybkim bombowcem rozpoznawczym He-119, który wykorzystywał konstrukcję o niskim oporze powietrza, aby stworzyć samolot znacznie szybszy niż większość współczesnych myśliwców. Samolot ten był napędzany silnikiem Daimler-Benz DB606, czyli zasadniczo dwoma sprzężonymi silnikami Daimler-Benz DB601 zamontowanymi wewnątrz kadłuba i napędzającymi pojedyncze śmigło. W przypadku samolotu Heinkel 119 nigdy nie wykroczono poza budowę pojedynczego prototypu, ale tę koncepcję silnika wykorzystano w projekcie 1041, będącym odpowiedzią Heinkela na specyfikację Ministerstwa Lotnictwa dla bombowca typu A. Projekt, stworzony przez głównego projektanta Heinkela, Siegfrieda Gintera, przewidywał bombowiec o rozpiętości skrzydeł ponad 31 metrów napędzany dwiema parami silników DB601 zamontowanych w dwóch gondolach i napędzających dwa duże, przeciwbieżne, czterołopatowe śmigła. Makieta została ukończona w listopadzie 1937 roku, a projektowi nadano formalną identyfikację Ministerstwa Lotnictwa He-177. Jednak w tym samym miesiącu Ministerstwo Lotnictwa wydało zaskakujący dodatek do pierwotnej specyfikacji. Masywny nowy samolot miał być również bombowcem nurkującym. Ten nowy wymóg zrodził się z doświadczeń niemieckiego Legionu Kondor w Hiszpanii, gdzie celowniki bombowe używane w bombowcach niemieckich okazały się zawodne, a najdokładniejsze bombardowania przeprowadzał Junkers Ju-87 sztuka. Początkowo specyfikacja wymagała, aby nowy bombowiec miał jedynie możliwość bombardowania nurkowego pod niewielkim kątem, ale później zmieniono to, wymagając kąta nurkowania wynoszącego 60 stopni w samolocie o porównywalnych rozmiarach do amerykańskiego B-17 Flying Fortress. Zrozumiałą pierwszą reakcją Ernsta Heinkela było to, że po prostu nie jest to możliwe, ale przeprowadzono przeprojektowanie w celu wzmocnienia płatowca do bombardowania nurkowego, co również znacznie zwiększyło masę samolotu. Prototyp He-177V1 po raz pierwszy wzbił się w powietrze w listopadzie 1939 roku, ale szybko stało się jasne, że innowacyjna, ale złożona konstrukcja tego samolotu będzie powodować problemy. Prawie każdy aspekt projektu He-177 został oparty na założeniu, że opór powietrza musi być jak najmniejszy, aby osiągnąć wymaganą prędkość i wydajność. Każda para 12-cylindrowych silników rzędowych DB601 chłodzonych cieczą została zamontowana pod kątem 30 stopni, aby stworzyć 24-cylindrowy silnik w układzie V odwróconego. Został on wciśnięty w gondole silnikowe, które były tak wąskie jak tylko było to możliwe, aby zmniejszyć opór, ale oznaczało to, że dostęp do konserwacji był utrudniony, a bliskość silników powodowała przegrzewanie, które mogło doprowadzić do zapłonu oleju i smaru pod osłoną silnika. Każdy ewentualny pożar pogarszał się z powodu tendencji do nieszczelności w układach wtrysku paliwa każdego z silników. Aby zmniejszyć masę samolotu, nie zainstalowano żadnej ściany ogniowej za silnikami, które wsunięte były do skrzydeł, blisko głównego dźwigara.
Był to szczególny problem, ponieważ oznaczał, że każdy pożar w gondoli silnika mógł szybko spowodować szybkie uszkodzenie głównego dźwigara. W efekcie kilka He-177, w których doszło do pożaru silnika, rozpadło się w powietrzu, zanim ich załogi zdążyły wyskoczyć. Pierwotnie samolot ten zaprojektowano tak, aby układ chłodzenia eliminował potrzebę stosowania chłodnic powodujących opór powietrza, ale okazało się to niepraktyczne. Zamiast tego, z przodu każdej gondoli silnika zainstalowano pierścieniowe chłodnice. Podobny układ zastosowano w Ju-88. Jednak układ chłodzenia silnika w He-177 pozostawiał wiele do życzenia. Nawet uzbrojenie obronne He-177 zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować opór powietrza. Zamiast dużych, załogowych wież, pierwotnie planowano 3 zdalnie sterowane stanowiska obsługiwane z kokpitu. Jednak pierwsze samoloty produkcyjne były wyposażone w załogowe stanowisko ogonowe uzbrojone w pojedynczy karabin maszynowy MG-131 kaliber 13 mm, w którym strzelec leżał w pozycji leżącej, ale w późniejszych wersjach zmieniono to wprowadzając nowe stanowisko, w którym strzelec mógł siedzieć w pozycji wyprostowanej, a uzbrojenie ogonowe zmieniono na działko MG-151 kaliber 20 mm. Większość wersji produkcyjnych była również uzbrojona w pojedyncze zdalnie sterowane obrotowe stanowisko strzeleckie, niską wieżyczkę na górze kadłuba uzbrojoną w 2 karabiny maszynowe MG-131 i sterowaną z małej, przeszklonej stacji celowniczej między wieżą a kokpitem. Podwozie He-177 było również wyjątkowe. Początkowo planowano mieć tylko pojedyncze golenie podwozia montowane z tyłu każdej gondoli silnika. Jednak rosnąca masa samolotu spowodowana przeprojektowaniem samolotu w celu przekształcenia go w bombowiec nurkujący oznaczała, że po każdej stronie potrzebne były 2 oddzielne golenie, każda z jednym masywnym kołem. Ograniczona przestrzeń oznaczała, że podczas gdy wewnętrzne golenie chowały się konwencjonalnie do tyłu i do gondoli, zewnętrzne golenie obracały się i chowały na zewnątrz do skrzydła. Ten złożony układ był trudny w serwisowaniu, a sama wymiana koła w He-177 mogła zająć kilka godzin. Pomimo, że z zewnątrz He-177 wyglądał dość konwencjonalnie, niemal każdy aspekt tej konstrukcji wprowadzał skomplikowane oraz innowacyjne techniczne rozwiązania. Wczesne testy lotnicze tego samolotu nie poszły dobrze. Kiedy pierwszy prototyp He-177 wzbił się w powietrze w listopadzie 1939 roku, lot musiał zostać przerwany po 20 minutach, ponieważ silniki zaczęły się przegrzewać. Drugi prototyp został użyty do prób bombardowania nurkowego. Kolejny prototyp rozpadł się w powietrzu. Po dalszym wzmocnieniu kadłuba 4. prototyp został ponownie użyty do prób bombardowania nurkowego. Lot nurkowy samolot zakończył w Bałtyku, zabijając całą załogę. 5. prototyp został zniszczony przez pożar silnika w locie. Wiele kolejnych prototypów i egzemplarzy produkcyjnych podzieliło ten sam los. Kiedy He-177 wszedł do służby w 1942 roku, żaden z jego podstawowych problemów nie został rozwiązany. W grudniu tego roku He-177 został wcielony do służby, aby zaopatrywać oblężoną niemiecką 6. Armię pod Stalingradem.
Wykonano tylko 13 misji, ale stracono 7 He-177, wszystkie z powodu pożarów silników, a nie działań wroga. Chociaż formalnie nazywał się Gryf, wśród załóg Luftwaffe samolot ten stał się szyderczo nazywany zapalniczką Luftwaffe. Inne problemy techniczne pojawiły się szybko w trakcie służby He-177. Mechanicy w niektórych jednostkach zauważyli, że skrzydła deformowały się już po 20 lotach. Późniejsze wersje miały wzmocnione skrzydła, ale to dodatkowo zwiększyło całkowitą masę samolotu. Kolejne wersje He-177 wprowadziły ulepszenia, takie jak przeprojektowana i bardziej opływowa sekcja nosowa oraz dodatkowe uzbrojenie, ale żadna z nich nie rozwiązała podstawowych, znanych już problemów. Podczas jednego z ostatnich zastosowań He-177 na dużą skalę, operacji Steinbock, strategicznej kampanii bombardowań celów w południowej Anglii, użyto 14 He-177 w jednej misji. Jeden z samolotów musiał przerwać lot, gdy jedna z jego masywnych opon głównego podwozia przebiła się podczas kołowania. 8 z tych, które wystartowały, zostało zmuszonych do szybkiego przerwania lotu i powrotu do bazy z powodu pożaru silnika lub przegrzania. Wszystkie te maszyny były fabrycznie nowymi samolotami. Latem 1944 roku użycie He-177 zostało zasadniczo zaniechane z powodu powtarzających się, ciągłych problemów technicznych oraz ogólnego niedoboru paliwa. He-177 był dowodem na to, że innowacja nie zawsze jest pożądaną cechą w samolocie bojowym. Prawie każdy aspekt jego konstrukcji został zagrożony przez wąskie skupienie się na redukcji oporu powietrza kosztem prostoty i niezawodności oraz przez zmiany wymuszone absurdalnymi żądaniami, aby stał się bombowcem nurkującym. Kiedy działał prawidłowo, ten bombowiec potrafił być skuteczny. Mógł przenosić ponad 1360 kg bomb i w płytkim nurkowaniu mógł utrzymywać prędkość blisko 740 km/h, zbyt dużą, aby mogła go przechwycić większość myśliwców alianckich. Problem polegał na tym, że samolot rzadko działał bezawaryjnie. Największym zaskoczeniem było to, że wyprodukowano tak wiele egzemplarzy czegoś, co było ewidentnie poważnie wadliwą konstrukcją. Aż prawie 1200 wszystkich egzemplarzy He-177 wyprodukowano między listopadem 1942 a czerwcem 1944. Wiele późniejszych egzemplarzy produkcyjnych nigdy nie zostało użytych z powodu niedoborów paliwa i chociaż dokładne liczby są trudne do określenia, większość źródeł sugeruje, że znacznie więcej samolotów tego typu zostało utraconych z powodu awarii silników oraz innych technicznych problemów, niż z powodu działań przeciwnika. W odpowiedzi na pożary silników Heinkel rozpoczął pracę w 1943 roku nad nową wersją, oznaczoną jako He-177B. Miała ona wykorzystywać ten sam podstawowy płatowiec, ale z wydłużonymi skrzydłami, w których umieszczono 4 silniki Daimler-Benz DB603 w oddzielnych gondolach. To mogło rozwiązać najbardziej zauważalny problem He-177, ale ta wersja nigdy nie wyszła poza fazę prototypową. Wniosek był niezbyt pocieszający, aczkolwiek He-177 był śmiałą oraz innowacyjną konstrukcją, to zasadniczo w użytkowaniu okazał się być poważnie wadliwym samolotem bojowym.